Witajcie dziś na kanale. Mamy wspaniałego gościa, którego poznałem właśnie w ośrodku Samadhi pod Wrocławiem. Darek ma bardzo ciekawą historię, nie tylko swoją własną, ale i tego miejsca, w którym się znajdujemy. Darek zgodził się ze mną porozmawiać na temat właśnie swoich własnych doświadczeń z natury właśnie rozwoju duchowego, tego jak on widzi ten rozwój duchowy. Bardzo interesująca postać. Zresztą osoby, które gdzieś przewijają się na różnego rodzaju festiwalach w świecie ezoteryki, na pewno gdzieś możliwe, że z Darkiem się zetknęły, więc mogą już coś więcej na jego temat wiedzieć. Witaj, Darku. Witam, dzień dobry. Cześć. Darku, jak to jest może z tą historią właśnie tego miejsca? Jakbyś mógł tak pokrótce opowiedzieć, jak to się stało, że w ogóle stworzyliście, bo ty oczywiście tutaj razem z Jolą, czyli z partnerką, żoną, tak, tworzycie niesamowitą przestrzeń, którą zresztą mi udało się wykorzystać też w trakcie warsztatów, dołożyć też troszeczkę od siebie, chociaż tu jest tak wiele energii waszej i tych osób, które się przewijały przez te wszystkie lata. Jak to jest? Dlaczego w ogóle stworzyliście takie miejsce? Historia jest długa, nazwijmy to w sensie ilości lat, ale też pewnych emocji, ponieważ od momentu, kiedy skończyłem, kiedy jeszcze byłem na studiach, wiedziałem, że właśnie taki model życia bardzo chciałbym prowadzić. To znaczy gościć ludzi, którzy są na różnych poziomach, nazwijmy to symbolicznie jakiegoś przebudzenia, czy poszukiwania jakiegoś poziomu rozwoju, tak, żeby po pierwsze ludzie mogli się wymieniać tym rozwojem, tym, co odnajdują w swoich poszukiwaniach, i żeby się nawzajem inspirować, żeby tych tak zwanych aha moment było jak najwięcej, więc tak, to zawsze było moje marzenie, żeby stworzyć taką infrastrukturę dla tych ludzi, tak? Niektóre warsztaty prowadzimy sami, ale też zapraszamy takich właśnie fajnych ludzi jak ty, prawda, którzy mają super doświadczenie, jakąś historię w tym, co robią, więc mówiąc prosto, to zawsze było moim marzeniem i Joli jakby też wspólnie się okazało, że to podzielamy, więc to jest taki, można powiedzieć, spełnienie właśnie marzeń takich pierwotnych. Tak, chyba muszę dodać, że to, co robię w tej chwili, ma prawdziwy dla mnie namacalny sens. Kiedyś zajmowałem się innym, powiedzmy w cudzysłowie powiem, życiem, znaczy bardziej komercyjnym, takim rodzinnym i tak dalej, więc miałem świadomość, że jakiś rodzaj pracy domowej trzeba odrobić, żeby móc robić to, co się tak naprawdę kocha i uwolnić się od uwarunkowań tego życia takiego codziennego. Więc to się udało. Mamy już blisko, czy ponad 4000 gości do nas tutaj odwiedziło, więc to jest też nieprawdopodobnie fajne doświadczenie takie socjologiczne. Na pewno. Tak, więc tak, zawsze wiedziałem, odkąd pewne rzeczy się wydarzyły w 1991 roku, kiedy jeszcze studiowałem w Kanadzie, to już jakby wiedziałem, że to jest ta ścieżka. Więc tak. Właśnie, czyli, bo tu na końcu wspomniałeś o tej Kanadzie. Jak wiem w ogóle z naszych rozmów wcześniejszych, mniej więcej tam nastąpiło pewne wydarzenie, które gdzieś tam w konsekwencji dało tutaj podstawy do stworzenia tego miejsca, prawda? Tak, tam jak wszystko w cudzysłowie, co przypadkowe w życiu, tak się złożyło, że zostałem zachęcony w 1991 roku, wczesną wiosną, przez moją ówczesną partnerkę, która studiowała psychologię. Ja wówczas studiowałem matematykę stosowaną w Toronto, na University of Toronto. A ponieważ moja partnerka studiowała psychologię, to zachęciła mnie, mówi: Darek, jest taki fajny projekt, się szykuje, przyjeżdża ze Stanów jakiś profesor, który jest odjechany. Ciekawie, ja oczywiście wtedy nie miałem pojęcia, o kim rozmowa, ale o tyle się udało nam zdobyć wiedzę, czy mnie, że to jest człowiek, który organizuje eksperyment, do który de facto się później zapisałem jako potencjalny kandydat. Okazywało się, że człowiek, który to miał zorganizować i poprowadzić, był jednym z takich, można powiedzieć, nielicznych, jeżeli nie jedynym naukowcem,
który nie był wyśmiany przez środowisko, psychologiem, naukowcem, który jakby twierdził i uznawał znaczenie reinkarnacji w procesach terapeutycznych, głównie związanych z usuwaniem i eliminacją fobii wszelkiego rodzaju. I na tym miała polegać ta jakby osnowa tego całego projektu. A mówię, on był jedyny niewyśmiewany w pewnym sensie, dlatego że wszyscy inni, którzy próbowali podnosić, że jest świadomość, że jest jakaś tam powiedzmy ścieżka naszej duszy czy świadomości w rozwoju, no wtedy w tym świecie naukowym na przełomie lat 80., 90. no nie byli super popularni, a ten gentleman właśnie bronił się tym, że był super skuteczny. Po prostu można było mówić wszystko na jego temat, ale no naprawdę po 2, 3, 4 wizytach ludzie z ciężkich stanów depresyjno, jakichś różnego rodzaju tam natury psychologicznych jakichś problemów wychodzili, więc bronił się, ale z kolei też u niego powstała potrzeba, ponieważ będąc takim w pewnym sensie może nie wyśmiewanym, ale tak trochę humorystycznie traktowanym przez środowisko, ten profesor uznawał, że znaczy miał silną potrzebę uchwycenia tych swoich doświadczeń w coś takiego naukowego, w jakieś naukowe tryby. Stąd jakby powstała idea, żeby wyselekcjonować właśnie te kilkanaście osób do tego eksperymentu, które by jakby potwierdziły w pewnym sensie, że bez względu na pochodzenie, na kulturę, na religię, jaką się wyznaje, na rodzinę, z której się pochodzi, cały czas jakby te pewne relacje z tamtego wymiaru, do którego on zabierał swoich pacjentów, że relacje z tamtego wymiaru są do uchwycenia w jakiejś formie metody naukowej. Tak? To znaczy, że muszą być powtarzalne, prawda, mogą być odtwarzalne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby cała osnowa tego wszystkiego. Mnie się udało zostać wybranym do tej... Zanim przejdziemy dalej do twojego doświadczenia, to może warto by było wspomnieć, o kim mowa w ogóle. Tak, chyba, że to jest jednak jakiś rodzaj tajemnicy. W tej chwili to już być może nie, tak, mimo że zostaliśmy poproszeni na koniec eksperymentu, żeby zachować jego wyniki w poufności. Natomiast tak, nadzorował to dr Michael Newton. On zaprojektował ze swoimi właśnie doktorantami cały eksperyment. Od razu powiem, że ja spotkałem doktora Newtona raz w życiu, po pół roku, kiedy eksperyment się rozpoczął, kiedy było pierwsze podsumowanie wyników, więc to nie było tak, od razu też uprzedzę, że to było tak, że doktor Newton jakby prowadził osobiście regresję tej naszej 12, prawda? Bo to robili tak zwani operatorzy, jego doktoranci. Więc to później się okazało po latach, że napisał szereg książek na ten temat. Ale o tym jeszcze porozmawiamy, bo są pewne istotne różnice, które do dzisiaj mnie zastanawiają. Różnice między tym, co napisał w książkach, a tym, czego doświadczyłeś w trakcie tej regresji, tak? Tak, dokładnie, czego nasza 12 de facto doświadczyła, jakby, bo to były bardzo takie, można powiedzieć, na różnych poziomach, ale dość powtarzalne wyniki, tak, to może bardziej od takiej strony technicznej. Na czym polegało w ogóle wprowadzenie w taki regresing hipnotyczny właśnie według tej metody Newtona, tej takiej oryginalnej, tej, którą on sam był jak gdyby tym autorem? Wiesz co, jeszcze raz powiem, Newton nie wprowadzał mnie w żadną regresję ani razu, więc nie wiem, czy to, co robili jego ci operatorzy, czy to było zgodnie z jego metodą, czy nie, bo jakby tego nam nie wyjawiono, natomiast polegało, to było dość proste. Relaksacyjna muzyka, wyciszenie, oddech i jakiś rodzaj indukcji, tak? Takiej czysto, można powiedzieć, standardowej, hipnotycznej. Zwykle jakieś schody, jakiś labirynt, jakieś wyjście, jakaś jaskinia, różne są te metody. Tak. Też zauważyliśmy, że różne metody, później nam, tak jak to zobrazowano po pół roku trwania eksperymentu, różne metody działają na różnych ludzi. Tak? Jedni potrzebują troszkę dłuższej indukcji, bardziej ciemnej, tak zwanej schodzącej, inni potrzebują indukcji wschodzącej. Są różne metody jakby do tego, bo to nie chodzi tylko, żeby dostać się do pewnego portalu przejścia, ale żeby też później w odpowiedni sposób dość taki dojrzały i jednocześnie kontrolowalny poprowadzić takiego kogoś w
cudzysłowie śpiącego, prawda, do jakiejś aktywności umysłu czy świadomości, tak, no bo i to jest generalnie bardzo szeroki temat, o którym zapewne porozmawiamy, ale tak, reasumując, no to po prostu była taka w miarę zwykła indukcja po przejściu tak zwanego punktu bramy, bo tak roboczo to nazywaliśmy, gate point. Gate point to polegało na to, że już jestem w hipnozie, tak? Tak. Czyli uzyskujemy ten poziom bramy, ten punkt bramy i no jest kilka, nazwijmy to, jest jakiś zespół cech, który każdy indywidualnie prezentuje. Czasami mamy wspólne te cechy, czasami nie, ale chodziło o to, że ci operatorzy wiedzieli dokładnie, na jakim poziomie głębi wejścia stanu świadomości jesteś w tej hipnozie, prawda? No, tam dotykali różne miejsca, zadawali różne pytania, czasami podchwytliwe. Różne były techniki, żeby się upewnić, że jesteśmy naprawdę głęboko w tym stanie, tak? Więc, no i później to już był pewien taki bardzo, można powiedzieć, przygotowany wcześniej pewien protokół, taki quasi kwestionariusz, bym tak to nazwał, gdzie najpierw były pewne sugestie, idź tam, poszukaj tego, zobacz to, spotkaj się, może kogoś widzisz, może kogoś zauważasz i tak dalej. Czyli to były takie próbne, nazwijmy to, jakby sugestywne działania i one w którymś momencie u kogoś coś klikało, prawda? Okej, dobra, widzę coś, prawda? I wtedy to była naprawdę geniusz w cudzysłowie pewnego operatora, bo żeby to miało naprawdę jakieś znamiona metody naukowej, to czytanie tego scenariusza i upewnianie się, że my, jako ci, można powiedzieć, osoby poddane hipnozie, jakby, że jesteśmy w stanie śledzić jego kręgosłup tego scenariusza, no to jak dzisiaj na to patrzę, to był wymagało dużego talentu, bo większość z nas w takich stanach jakby odpływa w swoje reniony i jakby ściągnięcie nas do jakiegoś, powiedzmy, dyscypliny, tak to nazwał, penetracji tego obszaru nie jest takie proste. Czyli tu, przepraszam, że ci przerwę, ale tak, czy to były takie sesje indywidualne, czy to były sesje jakby grupowe? Absolutnie indywidualne, w 100%. Nawet do tego stopnia, że przez pierwsze 6 miesięcy z kawałkiem w ogóle się nie znaliśmy. Znaczy, jako grupa. Pozostałych członków grupy, tak? Nawet nie wiedzieliśmy, że jest jakaś grupa, ale nie wiedzieliśmy, że jest nas 12 osób, nie znaliśmy nikogo. Więc absolutnie były tylko i wyłącznie sesje indywidualne i dopiero po pół roku byliśmy sobie przedstawieni, kiedy już były jakby wstępne wyniki tej pierwszej części eksperymentu. Więc tak, no, ewidentnie indywidualnie. A jeżeli chodzi o ten moment, bo ty tam wspominasz tutaj, że było coś w rodzaju kontrolowania tego monitora, czyli tego prowadzącego jak gdyby i eksperymentatora, czyli ciebie w tym wypadku, to polegało na tym, że była jakaś aparatura, która, nie wiem, mierzyła jakiś poziom tam fal mózgowych, czy po prostu on bardziej tutaj obserwacją gdzieś mniej więcej wysnuwał wnioski, że jest wszystko okej, że wszystko idzie we właściwym kierunku. Znaczy aparatury nie było żadnej, oprócz magnetofonu kasetowego nagrywającego. Aha, rozumiem. To nic więcej. A dźwięk był przez słuchawki, czy był po prostu tłem jak gdyby takim muzycznym gdzieś w tej sali, czy w pomieszczeniu? Nie, był normalnie w pomieszczeniu. Ja nie miałem żadnych słuchawek na uszach nigdy, więc dźwięk na początku był, bo później on jakby, kiedy wchodziliśmy już głęboko, to dźwięk był wyciszany. W 100%. No a mikrofon stał ode mnie metr, czasem może 1,5. Ja leżałem zwykle. Mówię zwykle z jednym wyjątkiem. W sumie tych regresji miałem 32, to też może warto zaznaczyć 116 godzin. Wow. Ile tak mniej więcej jedna trwa? Trzeba podzielić, czy każda? Tak, no mniej więcej 4 godziny. 4 godziny. Jedna trwała nawet prawie 7. No, różnie. Jedna trwała powiedzmy jedna, druga, czy powiedzmy kilka trwało mniej niż 2. Więc różnie. No, mówię, 116 godzin dzielone na 32, to tam nie wiem, 3, prawie 4 godziny wychodzi średnio. No, to sam powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tak długo trwają te regresje, a ten proces indukcji, on jest długi, czy to jest połowa mniej więcej tego czasu, czy zawsze jest inaczej?
To bardzo zależy osobniczo od człowieka. W moim przypadku to było w pierwszej regresji to było dość długo. Powiedziałbym, że około godziny. To mi się bardzo dłużyło, aż wydawało mi się, że zasnąłem, przyznam. I gdyby nie to, że to było nagrane, wszystko, to bym nie uwierzył, że to ja się wyrażam. Dosłownie, nie? Bo akurat to formuła tych spotkań była taka, że nie było wideo nagrywane w ogóle, tylko głos. Głos. Więc ja się dowiedziałem dopiero chyba po kilku tygodniach, że już w pierwszej regresji udało mi się po godzinie gdzieś przejść, a ja tego świadomie kompletnie nie pamiętałem. I to był też pewien problem w moim przypadku, no nie tylko w moim, bo się okazało później, że w kilku przypadkach, bo bardzo istotne jest, żeby znaleźć taki poziom dobrej świadomości tej osoby, która jest poddawana hipnozie. To znaczy, żeby ta komunikacja była płynna, bo niektórzy wchodzą tak głęboko w hipnozę, że jakby urywa się kontakt między prowadzącym, operatorem, a osobą hipnotyzowaną. Ale to tak zero-jedynkowo. Mnie się 2 razy tak zdarzyło, że jedna z moich sesji jest, po prostu powiedziałem 2 zdania na początku, potem tylko przez co kilkanaście minut leciały mi łzy, trochę się uśmiechałem i zero kontaktu, prawda, więc to bardzo różnie, ale odpowiadając na twoje pytanie, to na początku to jest dość problematyczne, podobno u każdego, z wyjątkami, ale zwykle to jest jakiś rodzaj wysiłku, żeby wejść w to. Natomiast po 3., 4., 5. spotkaniu to już się staje naprawdę szybkie. To znaczy w tym sensie, że chyba w jakiś sposób umysł, czy mózg, czy nie wiem, świadomość przyzwyczaja się do pewnego zestawu takich ceremonialnych, można powiedzieć, słów, gestów, troszkę muzyki. I to sprawia, że to już jest dużo szybciej. Ja później mi zajmowało od 5 do 10 minut w kolejnych regresjach. Wejście już w ogóle w ten proces potem uzyskiwania pewnych informacji. Tak, to już było bardzo eksploracji. szybko. Tak. Aha. No to ciekawe. Czyli późniejsze regresje już trwały krócej, czy one z kolei ten proces jakby zdobywania informacji z kolei można było wydłużyć na przykład? Tak, to znaczy, ja mam wrażenie, że gdyby nie to, że mam jakoś odpowiedzialność za to ciało i wybudzali mnie też ci operatorzy, to myślę, że znacznie dłużej mogłyby te sesje trwać. Zresztą to też jest ciekawe, że jakby poczucie czasu jest kompletnie zwodnicze w tamtym wymiarze. Coś o tym wiem. Więc czasami mi się wydawało, że wiesz, wchodzę i zaraz się budzę, a nie było mnie 4,5 godziny. Albo odwrotnie, że wydaje mi się, że tam spędziłem, nie wiem, 2 lata, prawie zakładając jakąś rodzinę w cudzysłowie, prawda? I nagle się okazuje, że wracam i to też było... Kilkukrotnie, muszę powiedzieć, ten powrót jest też może mało opisywany. Nie wiem, ja nigdzie o tym nie czytałem, tak czy inaczej, więc natomiast miałem 3 takie powroty, kiedy naprawdę musiało mi zająć trochę czasu. Wbrew pozorom to nie jest mało, bo tak 3, 4, 5 minut, kiedy ci operatorzy nas pytali po prostu, nie wiem, jaki jest rok, kto jest premierem Kanady, prawda, i w ogóle jak mam na imię. Słuchajcie, to jest też ciekawe, bo w którymś momencie przy odpowiednio głębokim w sesji i powrocie takim, nie wiem od czego to zależało, ale czasami mi zajmowało kilka minut, żeby odpowiedzieć na bardzo podstawowe pytania, nie? Odnośnie tej rzeczywistości. Tak, tej rzeczywistości. Twojej realnej życia. Tak, po prostu kompletnie, nawet do tego stopnia, że potrafiłem sobie zadawać pytania, czy 10 to jest dużo. Kompletnie tak abstrakcyjne, wracają do ciebie pewne dość wolno, wychodząc z niektórych sesji, takie oczywistości tego świata tutaj otaczającego nas, a tak jakby się od nowa odkrywał, w pewnym sensie taki reset następuje, nie wiem, to następuje dość szybko i potem sobie wszystko przypominasz, ale ponieważ to zdarzyło mi się tylko kilka razy, to jakby dzielę się ze wszystkimi, że w ogóle taki rodzaj wyjścia z głębokiej regresji jest możliwy, żeby też ktokolwiek będzie próbował, żeby się tego nie przestraszyć, bo naprawdę masz totalnie, wiesz,
wyczyszczony mózg, nie? Przez Rozumiem. chwilę. Czyli to może być odebrane jako taki rodzaj otępienia, jak gdyby takiego chwilowego. Na przykład, nie? I usilnie sobie, znaczy nie brakuje inteligencji, mam wrażenie, tylko zwykłej informacji, nie? Aha, rozumiem. Ale chyba trochę odpłynęliśmy, bo już nie pamiętam, jaki był... To znaczy tak, mówimy sobie teraz o tych kwestiach takich technicznych, jak wyglądała ta regresja. No, jest to tak, jak widać, rozbudowany temat, że można tutaj naprawdę kilka dobrych naście minut o tym rozmawiać. Ja bym tylko jeszcze tak chciał na zakończenie jak gdyby tych spraw technicznych zagadnąć i w zasadzie już może też i przejść do kolejnego jak gdyby pytania, to znaczy pytania, no sfery, na której będziemy się poruszać teraz w naszej rozmowie, bo chciałem zapytać o to, bo jesteśmy tutaj, jakby ktoś nie wiedział, po prostu świeżo po warsztatach dotyczących OB, podróży mentalnych i tak dalej. I teraz czy ty miałeś doświadczenia takiego klasycznego OB, że po prostu oderwałeś się od ciała, na przykład nad ranem w twoim życiu obecnym tutaj teraz na ziemi? Czy były takie doświadczenia podczas tego życia? Potrafisz sobie je przypomnieć i czy mógłbyś je skonfrontować właśnie teraz z tymi doświadczeniami z regresji? Bo chodzi mi tutaj o poziom tego realizmu, który występuje właśnie w trakcie takiej regresji hipnotycznej. Ja sam przyznam szczerze, że nigdy nie brałem w czymś takim udziału, ale no jaki to jest realizm? Bo w OB po prostu jesteś w 100% tą świadomością, która tu jest, prawda? Ale jednocześnie to ciało jest i ty nawet czasem zapominasz o tym, że istnieje to ciało fizyczne. A w trakcie regresji jednak posługujesz się głosem, prawda? Czyli tym narządem mowy, musisz to wyartykułować, więc to ciało nie jest do końca jak gdyby rozluźnione, bo no, część element twarzy jednak funkcjonuje. To jak to jest właśnie? Znaczy, przede wszystkim odnosząc się do tego elementu twarzy, nigdy nie pamiętam, żebym miał problem z tym, żeby mówić i odczuwać jakby totalną separację od generalnie tej symulacji materialnej. Więc odpowiadając na twoje pytanie wprost, nigdy nie miałem takiego typowego OB, które mógłbym zakwalifikować jako wyjście poza ciało, tak jak tutaj praktykowaliście przez parę dni. Wydaje mi się, ale to jest mgliste dla mnie, że mając kilkanaście lat, po prostu w bardzo spontaniczny sposób, leżąc na kanapie i coś czytając. Po prostu kompletnie jakby mnie wystrzeliło i nagle tak jakbym przesunął się w taki totalnie, no nazwijmy to chaotyczny sposób w prawo, w lewo, trwało to może 3-4 sekundy, ale kompletnie nie wiem. Jedyne co mi to sprawia, że odnoszę to, że mogło to być jakiś rodzaj podobnego doświadczenia, to tylko to, że po prostu widziałem swoje kolana i biodra, nogi, tak jakimś wahadłem, tak mnie, ale absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było OB, czy nie, więc... Tak, w moim odczuciu to było OB, może krótkotrwałe, spontaniczne, nie wywołane jak gdyby tutaj w pełni świadomie, ale no właśnie, bo mi brakuje doświadczenia twojego z regresji i naprawdę właśnie trudno mi sobie to wyobrazić. Znam podróże mentalne, więc, ale z tego, o czym opowiadasz, to no, mam taką refleksję, że jednak ten regres jest znacznie głębszy, że jednak rzeczywiście ten świat jest tam bardziej namacalny i realny, bo informacje same już w przejście są bardziej takie precyzyjne, bardziej szczegółowe. Tak jak powiedziałeś, jest w ogóle czasem utrata tego poczucia czasu. W OB coś takiego istnieje. Tyle, że tam jestem tak jak tu teraz, po prostu no namacalnie. Jestem tam po prostu. I jeżeli moje przekonania są silne na temat ciała, to ono jest. Jeżeli nie, to jestem energią po prostu. Wiązką jakiejś energii, kulą energii, albo po prostu obecnością. I teraz, ale jestem. Tak jak teraz mogę dotknąć tego stolika, po prostu tam jestem. I teraz jak w tej regresji, czy ty, to co ty tam widzisz, to co ty tam przeżywasz, czy to jest substytut twojego życia fizycznego, w sensie, że dosłownie odczuwalne jest to wszystko na tej samej bazie, tych wszystkich zmysłów. Wiadomo, że twoje doświadczenia wykraczają poza jak gdyby tutaj odbiór tej rzeczywistości. Może przejdziemy w tej rozmowie albo w następnej do tego, jak ty to w ogóle wszystko widzisz, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle taki krok milowy, jeżeli chodzi o te sprawy, ale no właśnie, jak namacalne, w ilu procentach mógłbyś powiedzieć, że tamten świat, który tam widziałeś,
powiedzmy, że tych pierwszych regresjach, jak bardzo był realny w stosunku do tego świata fizycznego, w którym teraz jesteśmy? Realny w sensie odczuwania. Rozumiem. No, wiesz co, to jest kilka wątków, ale myślę, że mogę zacząć chyba od takiego bardziej ogólnego, bo dość istotne są różnice między doświadczeniami z pierwszych kilku regresji, i to mówię odnośnie na bazie swojego doświadczenia, jak i później doświadczenia wszystkich moich współeksperymentatorów, kiedy się spotkaliśmy, ponieważ w tych pierwszych regresjach przechodzimy taki, proszę wybaczyć za delikatny sarkazm, ale to powiem tak wprost do słuchaczy i do ciebie. W tych pierwszych regresjach przeżywamy takie standardowe, można powiedzieć, doświadczenia uniesieniowe. Takie typu, jejku, jak pięknie, to jest taka miłość, w ogóle totalnie wszystko, jestem taki akceptowany, w ogóle cudownie, no po prostu tam tęcza, tu tęcza, tam różowy słonik jakiś, no po prostu jest absolutnie, niesie mi miłość, wdzięczność w ogóle i wracasz poryczany z takiej regresji, po prostu kompletnie poruszony, przejęty właśnie tą dotknięciem tego rdzenia kręgosłupa miłości, który gdzieś mamy wdrukowany, że tak do niego tęsknimy. Ja mówię, ten sarkazm będzie teraz można powiedzieć w tej wypowiedzi przejawiał parokrotnie, ale do czego zmierzam? I to jest w miarę standardowe, tak? Potem w drugiej, trzeciej regresji zaczynamy się bardzo mocno jarać, już tak kolokwialnie powiem, naszymi inkarnacjami. No, bo to jest strasznie zajmujące i bardzo interesujące, prawda? No jak to jest możliwe, że, nie wiem, powiedzmy w moim przypadku gdzieś byłem, prawda, bardzo mało atrakcyjną, otyłą praczką z trójką dzieci, tak? Gdzieś na jakiejś wiosce w Wielkiej Brytanii i wiesz, zadajesz sobie pytania, o co chodzi, po co, i to są, i tego rzeczy masz jakby dostęp do pewnej informacji zaszytej tam gdzieś głębiej, i to też one są wywoływane nie na zasadzie takiej, że okej, teraz bardzo proszę, ja sobie usiądę jako widz, tak, i jestem w regresji, już fajnie wszystko działa, czuję, że jestem zahipnotyzowany, no to teraz proszę paradę wszystkich moich 10 ostatnich inkarnacji. To nie do końca tak działa, bo bardziej tutaj, przynajmniej w moim przypadku, to jakby wywoływałem pewne doświadczenia inkarnacyjne przez pryzmat różnego rodzaju wartości, które wdrukowywały się do mojego rozwoju, do mojej biblioteki rozwoju. I wiem, że to może tak enigmatycznie brzmi, nie wiem jak to do końca bardziej precyzyjnie wyjaśnić, ale chodzi o to, że jeżeli w tamtym wymiarze byś sobie powiedział, dobra, w takim układzie, kiedy nauczyłem się takiej, a nie innej, takiego, a nie innego zakresu cierpliwości, prawda? To nagle ci bardzo online'owo ci się pojawią miejsca w twoim rozwoju, w których właśnie akurat dotykałeś takich zagadnień, tak? Czasami z tego pozytywnego, czyli takiego pozytywistycznego punktu widzenia, a czasami z tego odwrotnego, czyli czasami uczyłeś się jako ofiara, a czasami jako, no niestety, prawda, kat. Więc jakby tutaj tak zagadnieniowo bardziej się, w moim przypadku ja się byłem w stanie poruszać, ale wracając do sedna i twojego pytania, to tak, tych pierwszych, od tej pierwszej, w moim przypadku do 6. regresji, to były te takie, ja to nazywam taki świadomościowy Luna Park, czyli takie odkrywanie tego całego majestatu, tego takiego, wiecie, ta miłość, to wszystko takie cudowne, te świetliste anioły, że to jest takie, ojejku, naprawdę tylko siedzieć na chmurce i grać na harfie, nie? Więc i w którymś momencie dość spontanicznie zaczynasz zauważać, że ten świat taki, gdzie dostrzegasz dualizm dobra i zła, że tak mocno jarasz się tą miłością, że widzisz istoty, które przychodzą do ciebie i mają ręce, nogi, prawda, i jakieś, powiedzmy, kolory. I to, uwaga, wiem, że to będzie, kochani, mało romantyczne, no ale tak, no i to w którymś momencie przechodzi, tak? To znaczy w tym sensie, że zaczynasz dostrzegać, że ten cały obraz tego wymiaru, można powiedzieć, dostosowawczego, bo ja to tak go nazwałem, jest bardzo silnie uwarunkowany też pewnego rodzaju wartościami i twojego umysłu. To znaczy jeszcze cały czas twój umysł powiązany z ego, minionego wcielenia produkuje różnego rodzaju obrazy dostosowawcze dla ciebie, żebyś jeszcze lepiej potrafił się tam odnaleźć i zrozumieć jakość istoty tego zagadnienia tam, tej rzeczywistości, bo jak zrozumiesz
co ci się udało, a co nie w tym życiu, im szybciej to zrobisz, tym jaśniej się wszystko krystalicznie staje, co tak naprawdę w kolejnym etapie powinienem nad czym się pochylić. I jest szereg tych etapów, być może sobie porozmawiamy w tej czy kolejnej rozmowie, natomiast w którymś momencie to, po tej, akurat w moim przypadku, w 6. regresji pod koniec, bardzo silnie poczułem, że jestem już absolutnie pomiędzy wcieleniami, czyli te wszystkie takie symbolizujące obrazy, które wynikają z tego kodu wartości, które mamy tutaj przeniesione z tej symulacji, z tej materii, prawda? Bardzo silnie są obecne w tych pierwszych regresjach. Potem się od tego odcinasz i już nie spotykasz istot, które mają ręce i nogi. Kiedy mówisz o miłości, to w jakiejś interakcji to jest cudowne i piękne, ale ta miłość jest jak grawitacja, jak powietrze, którym oddychasz. To tam już nie jesteś w stanie się unosić, jeszcze bardziej egzaltować tymi wartościami. Tak? Nawet we wrześniu 91 roku, po pół roku już, kiedy ten eksperyment miał miejsce, były takie opracowaliśmy, znaczy ci nasi operatorzy de facto opracowali taki test na tak zwaną prawdę obiektywną, cokolwiek to znaczy, który polegał na tym, że kiedy wprowadzali nas w tę regresję, to doprowadzali do tego, żebyśmy się w jakiś sposób byli w stanie wypowiedzieć na temat właśnie tego, jeżeli spotykamy mamy jakąś interakcję z inną istotą, to żeby ją opisać. Więc cały czas, kiedy opisywaliśmy, że widzimy ręce i nogi albo jakieś takie człowiekopodobne istoty, no to już było ewidentne, że dobra, to jeszcze trochę ci brakuje do tego obszaru, gdzie już nie potrzebujesz tej symboliki umysłowej, prawda? Kiedy cały czas była ta egzaltacja i to uniesienie tą miłością i tymi wszystkimi pięknymi emocjami, które tutaj towarzyszą nam ludziom, prawda? To też było takie, okej, dobra, to być może jeszcze chwilkę potrzebujesz. No i kwestia właśnie tego dualizmu, co rozumiem jest bardzo trudne. Jak tak przez te 30 parę lat rozmawiam z ludźmi, to jest chyba istotna rzecz, która jest trudna do zrozumienia dla słuchacza, czytelnika. Mówimy o dualizmie. O dualizmie dobra i zła. Szeroko pojętego dualizmu, tak? Gdzie ten nasz wdruk reakcji na dobro, prawda, dążenia do bycia dobrym, do realizowania pewnych projektów, które nam przynoszą satysfakcję z bycia dobrym i tak dalej, to wszystko jest cudowne. Od razu powiem, trudno to wyrazić, ale na pewnym etapie tam wyżej widzisz zdecydowanie inny poziom macierzywości, to znaczy połączenia różnego rodzaju sytuacji, właśnie tych dobrych i tych złych. Ewidentnie widać, że bez tych złych, bez kogoś, czy twojego udziału, tego negatywnego, prawda, nie nastąpiłaby jakiś rodzaj rozwoju sytuacji, z której dzisiaj jesteśmy w stanie czerpać, prawda, w rozwoju naszych świadomości, czy powiedzmy tych rzeczy, które są dla nas istotne. Więc tak, dopiero z pewnego poziomu widać ogromny dystans do tych wartości, które są dla nas tutaj na ziemi tak silnie uwarunkowane. Więc przepraszam wszystkich, ale no, chcę bardzo jasno i uczciwie wyrazić, że to troszeczkę inaczej wygląda, przynajmniej z mojego punktu widzenia i powiedzmy paru osób, które też relacjonowały, to jest dokładnie. Czyli te doświadczenia, które tam były twoim udziałem, czy informacje, dane, które byłeś w stanie odbierać, powiedziałeś, że to jest ten obszar pomiędzy wcieleniami, czyli wtedy odczuwałeś siebie jako co? Jako czysta świadomość z odpowiedniego rodzaju, no właśnie, ja to nazywam sygnaturą emocjonalną. To nie jest imię, to nie jest żadna płeć, żadna tożsamość opisana jakąś przynależnością do jakiejś grupy, czy jakimś rzeczownikiem. To jest po prostu czyste poczucie, że jesteś świadomością, tak? Czy są tam znamiona bycia kobietą i mężczyzną w tej świadomości, czy to jest coś jeszcze ponad to? Zdecydowanie nie ma płci. Na tym etapie określić on, ona. Na tym etapie nie. Na tym etapie pomiędzy wcieleniami ja nie odczuwałem żadnego. Nawet no, miałem takiego znajomego tam, który był częścią eksperymentu. To był
kilka lat młodszy ode mnie gentleman z Chin. On bardzo ciekaw był kwestii związanych z erotyką w tamtym obszarze. Rozumiem. Bo potem się wymienialiśmy swoimi zainteresowaniami, bo też o tym później powiem, ale tak, no jakby reasumując i krótko odpowiadając na twoje pytanie, to nie, tam nie ma jakby kategoryzacji na płci. Rozumiem, tylko mi bardziej może chodziło może nie o tą sferę biologiczną, a taką emocjonalną sferę, która łączy się bezpośrednio właśnie z posiadaniem płci, prawda? To nie, też to ewidentnie, również, tak? ewidentnie. Tak, bo jeżeli chodzi o narządy płciowe i tak dalej, nie, absolutnie to zdaję sobie z tego sprawę, że już jeżeli w ogóle już nie czujemy się człowiekiem, to też w ogóle absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Bardzo zaskakujące w ogóle odkrycie, bo ono nie tyle w moim odczuciu, ono nie tyle podważa wiele takich różnych odkryć i podróżników i właśnie osób, które gdzieś tam właśnie są z tą regresją związane, bo jak wiemy i pewnie ty też czytałeś książki Newtona, on bardziej tam, że tak powiem, posiłkuje się takimi regresingami właśnie osób, które typowo gdzieś obserwują i są świadkami tych wydarzeń, o których ty tu mówisz przez te 6 początkowych regresji, prawda? Czyli to takie typowo sprawy związane z wcieleniami i tymi kontekstami i wpływami tych kontekstów na to, co teraz jest w tym życiu na przykład istotne dla nas, prawda? Jaki jest wpływ tamtych wcieleń na to życie. A jeżeli chodzi o ten obszar pomiędzy wcieleniami, to tutaj w książkach Newtona jest jak gdyby opis bardziej tego świata, który jest ponad tym fizycznym, jak gdyby, który zawiaduje, czy steruje tym fizycznym, czy to też było gdzieś twoim doświadczeniem, albo może tylko inaczej widzisz niż na przykład opisuje to Newton, może jakoś bardziej widzisz to mniej ubrane właśnie w symbole, którymi posługuje się Newton, czy jest to bardziej obiektywne? Nie wiem, czy do końca rozumiem pytanie, ale To znaczy tak, Newton jak gdyby buduje całą strukturę świata niefizycznego, na zasadzie której ona funkcjonuje, pomaga nam tu w tym życiu, pomaga nam po śmierci, prawda, łączenie się w grupy, przybieranie odpowiednich nowych postaw na nowe życie, inkarnacje i tak w kółko, zbieranie i wymienianie się właśnie tymi doświadczeniami, prawda. Jak to czytamy, to sobie myślimy, fajnie, ten świat jest taki bezpieczny, prawda. No też tam są wspomnienia jak gdyby tych negatywnych takich odczuć związanych z życiem, które też mają wpływ na nasz rozwój. A ty mówisz tutaj, że w pewnym momencie to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Znaczy ja przyznam, że trochę byłem zaskoczony po lekturze książek, czy głównie pierwszej książki Newtona, którą chyba przeczytałem, nie pamiętam, w 97 czy 8 roku, ponieważ bardzo niewiele w tej książce znalazło się odniesień i informacji, które my zebraliśmy w ramach tego eksperymentu. Znaczy my, no w sensie my byliśmy tam powiedzmy przedmiotami bardziej, natomiast ci operatorzy naprawdę bardzo fajną robotę zrobili moim zdaniem i było bardzo dużo takich, ponieważ ja jestem matematykiem z wykształcenia i to no nazwijmy tak na pograniczu z fizyką, to jakby doceniałem tą pracę, jaką wtedy włożyli, w tym sensie, że bardzo wiele zagadnień poruszyli i bardzo wiele trendów było wykazane. Do czego zmierzam? Mój rodzaj zaskoczenia treściami z książek Newtona chyba wynikał z tego, że właśnie sobie szybko uświadomiłem, że oparł treści swoich książek głównie na relacjach swoich pacjentów, których przyjmował w swoim gabinecie jako psycholog. No siłą rzeczy to są krótkie, jakby jednorazowe wydarzenia. Czasami jeden pacjent był jedni byli u niego tylko raz, inni 2 razy, być może 3, podobno 3 razy to już rzadko się zdarzało. Więc no tak, no muszę potwierdzić, że ogromna różnica między naszymi doświadczeniami po 30 paru regresjach, a tymi, którzy przychodzą, kiedy ktokolwiek przychodzi do terapeuty, prawda, do gabinetu, żeby odbyć taką regresję, no jest ogromna. Więc bardzo dużo relacji, mam wrażenie, że Newton pozyskał od świadomości, od istot, które jeszcze były bardzo silnie połączone umysłem ze swoim ciałem fizycznym.
Więc to w tym obszarze dostosowawczym, no tam można powiedzieć, nasz umysł jeszcze produkuje bardzo wiele symboliki i takiej, która jest w stanie jakby ogarnąć tą rzeczywistość, w której się odnajduje. Rozumiem. Bo mam wrażenie, że gdyby taką, no nazwijmy to, trochę mniej doświadczoną przenieść od razu do tego obszaru pomiędzy wcieleniami, nie wiem, jakby mogła tam funkcjonować w taki spontaniczny sposób, prawda? Być może łatwo się stamtąd wycofać, nie wiem, bo my byliśmy w jakiś tam sposób przygotowani i to, co ciekawe, z 12 osób 10 weszło tam nie na zasadzie takiej, że operator nam to zasugerował, tylko absolutnie spontanicznie. Że w którymś momencie, na przykład w moim przypadku to wyglądało tak, że o ile tam zajmowałem się jakiegoś rodzaju no nazwijmy to pozyskiwaniem informacji z jakiejś tam biblioteki, którą tak sobie to nazwałem, biblioteka, bo to było moje ulubione miejsce w tamtym wymiarze, ale jeszcze tym dostosowawczym, mam wrażenie, bo byłem w stanie fizycznie, można powiedzieć, wyprodukować w swoim umyśle wizerunek tej biblioteki chociażby, prawda? Natomiast potem jakby zassało mnie w sposób absolutnie spontaniczny do takiego wymiaru, takiej w pewnym sensie pustki. I to jest też ciekawe, że trochę zajmuje czasu, żeby ją wypełnić pewnego rodzaju symboliką, która jest najbardziej odzwierciedla tak jakby poziom rozwoju twojej świadomości. Więc to jest ciekawe, że tam w tamtym wymiarze pomiędzy wcieleniami w mojej ocenie, czy powiedzmy inaczej, w moim doświadczeniu, tam taką obiektywną formułą bycia jest absolutnie cisza. Totalna cisza, bezruch praktycznie. I dopiero w momencie, kiedy następuje potrzeba interakcji, pojawiają się istoty, albo ty się gdzieś pojawiasz i jakby wspólnie budujecie kontekst, tak jakby infrastrukturę do tej rozmowy. Nie wiem, jak to uchwycić, czy to jest czytelne, co mówię, ale to nie jest tak, że tam obiektywnie istnieje ławeczka, na której sobie po prostu, jak wejdziesz do tego wymiaru, to sobie usiądziesz na tej ławeczce, ona jest różowa, a tutaj niebieska, więc sobie siadasz na tej stronie, która odpowiada twojemu rozwojowi świadomości, ale ona istnieje obiektywnie. Nie, to tak jakby spotykają się w interakcji różnego rodzaju istoty, właśnie świadomości, które żeby wymieniać się informacjami, budują pewną infrastrukturę. To tak jakbyś chciał mi puścić, nazwijmy to, film z twojego życia w ciągu sekundy, żebym, jak następnie coś mi powiesz, zakomunikujesz mi jakąś swoją prawdę, przekonanie, żebym ja miał jak najlepszy rodzaj fundamentu do zrozumienia jakby istoty tego przekonania. Tak? Czyli jakby to mniej więcej tak wygląda. Czyli najpierw jesteśmy uprzedzeni całą jakimś kosmiczną ilością informacji na temat kontekstu, a później się zabieramy za jakiś rodzaj wymiany treści, które ma zaowocować jakimś rodzajem konkluzji, jakimś rozwojem, jakiegoś zrozumieniem, pójściem naprzód. Nie wiem, czy to jest czytelne, co mówię. Ja to właśnie cały czas staram się gdzieś skonfrontować ze swoimi tam poglądami, przekonaniami, jakby to też można było nazwać. I widzę to w ten sposób, że nie wiem, możesz też oczywiście się do tego odnieść, że to, co my tu przeżywamy w tym fizycznym życiu, buduje pewną bazę przekonań i na bazie tych przekonań my na przykład po śmierci, bo to też ten pogląd właśnie, że tak naprawdę ten świat po śmierci, czy ten świat niefizyczny, czy ta macierz, na której jest właśnie ta symulacja, jak to określasz, ona jest pustką. Taką totalną pustką, na której tak naprawdę te przekonania nasze emocje, to co wynosimy z tego świata, buduje tą przestrzeń i określa ją w tej symbolice znanej właśnie z tej fizycznej rzeczywistości. My właśnie, to Robert Monroe między innymi też o tym pisał, więc to wydaje mi się, że te informacje gdzieś się pokrywają i zaskakujące jest to, że my jesteśmy w stanie odkryć między innymi właśnie na bazie też regresu hipnotycznego i też tutaj w trakcie słuchania ciebie, w ogóle to jesteś wybitnym umysłem. Jak cię słucham, to czasem mam problemy, że tak powiem, z ogarnięciem tego wszystkiego. Niesamowicie budujesz fantastycznie zdania, dobierając naprawdę wysublimowanych słów. Pięknie. Lubię właśnie słuchać, jak ktoś tak płynnie, pięknie potrafi budować zdania, a sam jestem po kilku nieprzespanych nocach i może tym bardziej mi to imponuje. Ale oboje dajemy radę. Super. Dajemy radę.
W każdym razie, tak sobie pomyślałem, jak myślisz, dlaczego Newton właśnie zignorował, że tak powiem, to badanie? Dlaczego nie ujął tego w kanwie tych swoich książek? To jest, uwaga, mam nadzieję, że moja kochana Jolcia, moja żona mnie nie jakby źle nie oceni, ale jej teza w sumie przez tyle lat mi nie przyszła do głowy, ale jej teza jest taka, że być może Newton, bo istotna informacja, w grudniu 1991 roku zostałem poproszony na spotkanie, na którym zostałem poinformowany, że eksperyment jest zamknięty. To w sumie było po ponad 9 miesiącach trwania eksperymentu i nie podano nam żadnej przyczyny. Powiedziano tylko, że University of Toronto wycofało jakąś akredytację naukową dla tego eksperymentu. Więc kontynuacji nie będzie. Bardzo mi dziękują. Dostałem dość dużą ilość dokumentów do podpisu, zachowania poufności, parę innych rzeczy też związanych z moim, z instytucją, która sponsorowała moją naukę. Więc to nie było takie jakby proste. Troszkę nie ukrywam, byłem taki poruszony, przestraszony, bo 24 lata miałem, nie miałem nic wspólnego z prawem wcześniej, więc nasłuchałem się, naoglądałem tylko filmów o tych wszystkich prawnikach północnoamerykańskich i że tam jak coś podpiszesz, to potem cię, wiesz, z butami sprzedadzą. Tak, no więc zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że w takich bardzo dziwnych okolicznościach się zakończy ten eksperyment i właśnie wracam do tezy mojej Joli. Być może Newton też podpisał jakiś rodzaj a już tak mówiąc poważnie, to mam wrażenie, że a to jest tylko i wyłącznie moja prywatna jakby pewien prywatny wniosek, ocena, że pewien rodzaj danych, informacji, które zaczął się pojawiać po naszych regresjach, kiedy zaczął być analizowany przez troszkę bardziej zaawansowane gremia naukowe. No może jeszcze nie, uniwersytet jako instytucja nie była gotowa, żeby to zaprezentować jako eksperyment taki czysto naukowy, oparty na metodzie naukowej i tak dalej, więc ale mówię, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna, prywatna ocena, że być może coś takiego się zadziało. Pamiętajmy, to był 91 rok, wtedy może jeszcze już przestali palić na stosie za takie poglądy, ale naukowcy mieli wielki problem. Zresztą do dzisiaj mam wrażenie, że niektórzy mają, żeby stanąć po tej stronie świadomości, prawda, w tej debacie. No, tak zwani jajogłowi, prawda? Tak. Więc tak, no więc, ale wracając do twojego pytania, nie wiem, jakie były realne pobudki Newtona. Wydaje mi się, że czysto po ludzku, jak tak sobie próbowałem to wyobrażać, no, przychodzi do niego podobno 5 czy 6 tysięcy ludzi, w sensie obsłużył jako terapeuta, prawda, no przez kilkadziesiąt lat. Przychodzą do niego ci ludzie, po pierwsze patrzy im w oczy, sam osobiście obsługuje ich regresję, więc siłą rzeczy wydaje mi się, że mogło po prostu prosty mechanizm ludzki, tak, no, ciebie znam, ciebie i ciebie, byłeś u mnie na regresji, usłyszałem to i to, jest mi to bliższe niż jakiś enigmatyczny projekt, prawda, naukowy, który jeszcze został tak, a nie inaczej zakończony, więc nie mam pojęcia, absolutnie dywaguję, ale myślę, że gdzieś tutaj są w tym, co powiedziałem, jakieś zalążki powodów może się znajdują, tak? Za wcześnie było. Ja myślę, że za wcześnie było dla nauki, żeby przyjąć nadrzędność świadomości w budowaniu tej iluzji świata materialnego. I ja się super cieszę, że to się zmienia po tych 30 latach, więc dlatego pasjonuje mnie teraz tylko i wyłącznie oprócz tego, gdzie jestem, co robię, że jestem opiekunem tak cudownego miejsca i to jeszcze też daje mi teraz taką swobodę i spokój w analizowaniu, jak nauka łączy się teraz z duchowością, jak nauka potwierdza bardzo wiele wątków, które te 30 parę lat temu było tą herezją więc tak, więc nie wiem do końca, oficjalnie nigdy nie powiedział, dlaczego Newton tego nie opisał. Ja
przeczytałem chyba 3 książki Newtona, o ile dobrze pamiętam, i się silnie doszukiwałem czegokolwiek, co by pochodziło z naszego eksperymentu. No siłą rzeczy po prostu, tak, no jeżeli byłeś w czymś, brałeś udział, no to szukasz jakiegoś odniesienia. No to oprócz tylko jednego sposobu, kiedy jest tam opisane, już nie pamiętam w którejś książce, jak ginie jeden gentleman, no to akurat to bardzo mnie jest bliskie osobiście, więc no to jest jedyna rzecz, ale nie wydaje mi się, żeby mógł z kolei moje doświadczenie, które zrelacjonowałem chyba w trzeciej regresji, żeby mógł przenieść na swoje książki, tak je silnie jakby modyfikując, bym tak to nazwał. Chociaż sam fakt jakby i sposób utraty życia w jakichś tam czasach, w jakiejś tam inkarnacji był prawie w 100% dokładnie taki sam jak u mnie. Jest opisany w książce, ale kompletnie w innym kontekście, więc być może to jest zbieg okoliczności, ale nie znalazłem nic, co by przypominało to, co ja relacjonowałem chociażby. Rozumiem. I tutaj też taka ciekawa informacja, bo w ogóle jak się czujesz, że w końcu możesz o tym rozmawiać, pomimo tego, że tyle lat jak gdyby jednak była ta obawa, że gdzieś ten system prawny depcze po piętach i może ewentualnie wpłynąć na to, że jednak zareagować na to, że jednak czujesz się taki bardziej teraz, że tak powiem, swobodny, wolny? Tak. No myślę, że wiesz, ten świat się zmienił też. No jesteśmy już w świecie, żyjemy, gdzie przede wszystkim mamy internet. No w 91 roku teoretycznie już też był internet, prawda, ale w absolutnych powijakach. Jeszcze chyba wtedy ze Szwajcarii nie wyszedł, mam wrażenie, w tym 91 roku. Więc dzisiaj się wymieniamy informacjami online'owo, natychmiastowo, prawda? Jaka jest jakość tych informacji, no to już sami słuchacze pewnie sobie odpowiedzą na pytanie. Natomiast chodzi o to, że dzisiaj ta informacja już się wymieniła i zmodyfikowała na tyle milionów różnych sposobów i powodów, że czuję się absolutnie swobodnie. No nie ukrywam, że były czasy, gdzie trochę czułem się kosmitą. Taka mała dygresja, ale może pokażę jakby w sensie okresu czasu, jakie kiedy po tej mojej 6. regresji pamiętam, tak mnie, jakby to ująć, przez 3-4 dni, ani razu przez 3 dni, normalnie studiowałem i tak dalej, ani razu przez 3 dni nie byłem w stanie wysiąść na tym samym przystanku metra, na którym powinienem. Zawsze mnie gdzieś, ja w ogóle czułem, że jestem w takim jakimś dziwnym poziomie uniesienia, takiej jakby w ogóle ten świat był totalnie w zwolnionym tempie. Inaczej odgłosy odbierałem. To mi minęło. Tak? Natomiast po prostu to też było bardzo, bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie. Tak jakbym w ogóle był gdzieś oddzielony. Totalnie, nie? Nawet pamiętam moment, gdzie właśnie myślę o tym, mówię, kurczę, bo jest to poruszające doświadczenie, słuchajcie, więc pamiętam, jadę metrem i tak słyszę tą rozmowę, tamtą rozmowę, to wszystko jest w jakiejś półmgle. I mówię, kurczę, co ja mam zrobić, bo przecież albo zgniotę ten uchwyt, albo mi się z gumy taki wydawał, taki po prostu z plasteliny. I to było takie niesamowite doświadczenie, takie właśnie, tak jakbym w ogóle był oddzielony od nie wiem, być może byłem poza ciałem, nie wiem, ale chodzi o to, że to było dla mnie bardzo, bardzo takie ciekawe doświadczenie, które potem to skutkowało tym, że długo było opowiadać, ale po tym całym eksperymencie ja bardzo tęskniłem za tym stanem świadomości. To znaczy, to była taka tęsknota bardzo zaawansowana. To ciężko opisać, naprawdę. Rozumiem, czyli po prostu ten świat przestał być dla Ciebie już taki ciekawy, w jakiś sposób przyciągający Twoją uwagę, a na rzecz tego, który tam odkryłeś. Tak, znaczy odkryłeś, nie Ty, jak to określić po prostu. No tak, może samo połączenie z tą świadomością, bycie tą świadomością sprawiło, że przez to i też w tym swoim ciele odkryłeś te swoje ograniczenia, jakie tutaj to powodują. Tak, no to wszystko się skupiło, bo ja w którymś momencie na pewnym poziomie tych regresji zaczynasz już dochodzić do pewnej swobody w pozyskiwaniu informacji.
w tych zakresach, które Cię interesują. Więc mnie bardzo interesowało właśnie te procesy stwarzania. Jak to jest, jeżeli tam jest gdzieś zaszyta ta nieprawdopodobna inteligencja, ten architekt, który to wszystko, wiesz, zaprojektował wstępnie i to się cudownie rozwinęło już tak czy inaczej bardziej ewolucyjnie, to niesamowicie mnie ciągnęło do tego poziomu architekta, tej inteligencji, tego inicjatora w ogóle tej całej symulacji, żeby zrozumieć jego motywację i jakich narzędzi używa, w jaki sposób zaszył tą całą, no właśnie tą mechanikę tworzenia tego czegoś, do czego potem przez jakiś okres się to wszystko rozwija, do pewnego poziomu następuje rozwój jakichś istot, które są już na tyle jakby rozwinięte, że jest sens zasiedlać je odpowiedniego rodzaju wysokim poziomem świadomości, ponieważ ich system motoryczny, kognitywny i tak dalej już zapewnia taki zbiór danych i możliwość przetwarzania tych danych poprzez ten filtr, jaki nasz umysł stanowi, że cudownie jesteśmy w stanie przerabiać te informacje i wysyłać strumienia danych jakby z wdzięcznością do tego, w cudzysłowie, inicjatora, tak? I widzisz tą cykliczność tam, to wszystko się właśnie na tym jakby funkcjonuje. Ta cykliczność tego takiego, wszystko się jakby rozwija, nie wiem, gdziekolwiek spojrzysz, to wszystko tak jakby zanika i się z czegoś rozwija. Nie wiem jak to nazwać, ale to jest tak poruszające. Więc byłem bardzo tęskniłem za tym. A wręcz to życie mi się wydawało takie, jakby to powiedzieć, takie, tak jakbym w więzieniu był. Tak po prostu, że muszę odrobić tutaj to i to muszę zrobić. No, może złe słowo, żeby też słuchacze to źle nie odebrali. Bo oczywiście to, że się niesie ze sobą wiele przyjemności, wiele fajnych wyzwań i emocji, uczuć i tak dalej, to wszystko jest piękna ta mieszanka. Natomiast ta świadomość, że to jest tak chwilowe i tak w pewnym sensie, może nie to, że sztuczne, ale nieprawdziwe. Bo na przykład mała dygresja, ale tutaj też mamy wielu gości i czasami mnie ludzie pytają właśnie o tą naturę oświecenia, no bo ja uwielbiam buddyzm, bardzo dużo podróżowałem do różnych buddyjskich krajów i tam sobie właśnie, jak pytają właśnie o tą naturę oświecenia, to ja sobie ukułem, tak mi przyszło w którymś momencie bardzo prosta refleksja, bo cały czas my szukamy tego zrozumienia, tego oświecenia w zbliżaniu się do jakiegoś rodzaju prawdy, prawda? Im bardziej obiektywna w naszej ocenie, tym fajniej, prawda? No bo wow. Zresztą samadhi to jest jakby postrzeganie na świat dokładnie takim, jakim on jest. To jest jakby definicja w sanskrycie. Natomiast do czego zmierzam? I kiedy mówi się o tym oświeceniu, to wszyscy jakby zarówno buddyzm, jak i hinduizm mówią, że gdzieś się zbliżamy do czegoś, jesteśmy coraz wyżej i tak dalej i wszystko jedno. Niektórzy twierdzą, że to jest punkt, niektórzy, że to jest proces. Wszystko jedno jakby ująć. Natomiast ja odkryłem dla siebie oczywiście samego, że dla mnie oświecenie to jest codzienne odkrywanie, że coś właśnie prawdą nie jest. Tak jakby eliminowanie tego, co jest sztuczne, nieprawdziwe, nieobiektywne, z tego obrazu rzeczywistości, który mnie otacza. I to się nie dzieje codziennie oczywiście, ale taka dekonstrukcja tej iluzji, to jest dla mnie osobiście, tak dla dobra tej rozmowy i być może tam ta właśnie dekonstrukcja tej iluzji jest pewnym procesem oświecenia, a nie budowanie w cudzysłowie prawdy. Więc to jest na przykład coś, co bardzo jasno wyniosłem, że ta fraktalność i ta cykliczność stwarzania jest tak wszechobecna i to też w nałożeniu na tą nieskończoność, zarówno tą wewnątrz, jak i zewnątrz, mówię zewnątrz w sensie tej nieskończoności w przestrzeni, tej daleko, jak i tej wewnątrz, czyli tej w nas, no tutaj by długo opowiadać, bo się tutaj może chaotyczne robi. Natomiast zmierzam do tego, że reasumując ten wątek, to ja bardzo mocno tęskniłem bo to mi się takie prawdziwe wydawało. Co widzę, mimo że niewiele w sumie tam, bo jakby wzrok jest
ciężko opisać, to też nie jest wzrok. Tak samo jak komunikacja. Niektórzy twierdzą, że tam jest telepatia, no mi się wydaje, że to jest znacznie więcej niż telepatia. Bo tam dostajesz ładunek po prostu komunikacyjny z uczuciami, emocjami, po prostu wszystko z bólem kostki gościa, który właśnie przechodził przez ulicę, a ty na niego nakrzyczałaś na przykład, no cokolwiek, tak? No, to jest cały pakiet taki. Ale to jest niesamowite, bo jak ty o tym opowiadasz, to ciągle po prostu pojawiają mi się te informacje, które tam gdzieś zdobyte, nie tyle ze swoich doświadczeń, ale i też z książek, że właśnie pakiet informacji. Monroe mówił o tym ROTA, że to jest po prostu coś w rodzaju informacji tak zbiorczej, że w zasadzie nic więcej nie potrzeba i tak naprawdę to jest pakiet uczuć, emocji, obrazów, wszystkiego, że ty nie musisz z nikim rozmawiać i to zawiera wszystko. Jeżeli tylko ewentualne niezrozumienie tego pakietu może polegać na tym, że ta informacja może pochodzić z takich kontekstów, których ty jako istota jak gdyby bardziej tutaj sprecyzowana na ten świat ludzki możesz jeszcze nie znać. I wtedy one mogą być takie pozbawione symboliki tamtego świata. Na tej zasadzie. Tak na przykład Robert Monroe opisuje to, w jaki sposób jako jeszcze istota która poprzedzała wcielanie się tutaj w ten cykl inkarnacyjny na Ziemi, otrzymała informację, czym jest Ziemia i ten system. No właśnie tam nie było tych symboli, a jeżeli były, to ona, ta istota wtedy ich jeszcze nie była w stanie zrozumieć, dlatego tak ochoczo zresztą zapoczątkowała tutaj wejście w ten system jako niesamowitą drogę do tak wielu bodźców uczuciowych, emocjonalnych, dotykowych, zmysłowych. No niesamowita sprawa. Zdaję sobie sprawę, że już troszeczkę rozmawiamy i tak dalej, a temat tego, co tam odkryłeś, jest tak rozległy, że myślę, że warto by było go kontynuować tutaj może w następnych rozmowach, ale teraz wracając troszeczkę, że tak powiem, do tej rzeczywistości, chciałbym jeszcze tutaj nawiązać do tego, że Darek już dawno w zasadzie, można powiedzieć, napisał, no popełnił pewną książkę, która opisuje zresztą w pewnym aspekcie to doświadczenie, choć dalej pisze i napisał też kilka innych książek, które no niestety nie trafiły do szerokiego grona odbiorców ze względu na to, że właśnie możliwe, że to przywiązanie, czy tam ta obawa o to, że to prawo jednak gdzieś z tyłu głowy jest, go ograniczało w tym, żeby to opublikować. Ja myślę, że jednak zdecydujesz się na to, żeby... To znaczy, ja nie chcę tutaj przez to nagranie, przez naszą rozmowę na ciebie wpływać, ale ja myślę, że wiele osób chciałoby poznać tą informację zawartą w tej książce. Mi dane było przeczytać na razie połowę tej książki, choć Darek cały czas mówi, że tak naprawdę to wszystko się zacznie w drugiej części, w drugiej połowie tego tekstu. No może nie wszystko, ale pozwól, że jedną rzecz jakby doprecyzuję, ponieważ ja nie napisałem kilku książek, tylko pisałem jedną od zawsze i to grube kilkanaście lat, jeżeli nie ponad 20. Napisałem ponad 600 stron i dopóki nie poznałem Joli, to cały czas pisałem i nie wiem, być może to jest syndrom każdego autora, ale coś napiszesz i fajnie podoba ci się następnego dnia, tydzień później już zmieniasz przecinek albo coś tam, a za pół roku już chętnie byś zmienił wszystko. I ja niestety mam tą przypadłość, więc Jola wzięła mnie tutaj za kark i jakby zmotywowała do tego, żeby wypluć z siebie to, co najbardziej istotne z tych kilkuset stron. Więc to tylko chciałem doprecyzować, że ja nie napisałem kilku książek, tylko jedną, ale po prostu z wielu wątków jakby pozbierałem to, co w mojej ocenie jest najbardziej ciekawe, najbardziej w pewnym sensie nawet odróżniające od Newtona. No i to, co w mojej ocenie jest najbardziej jakby czytelnie pokazuje w cudzysłowie życie, czy świadomości, jaką jesteśmy w swojej naturalnej rzeczywistości, naturalnym środowisku, jak to wszystko funkcjonuje od momentu, kiedy uwalniamy się z tej iluzji materii, kiedy odchodzimy z tego świata, prawda? Co się dzieje, kiedy tam nas jakby chcą przywitać, dostosować, musimy się do tam całości tego obrazu, tej rzeczywistości, potem nam pomagają, żeby zrozumieć to, co właśnie się wydarzyło. Jak już zrozumiemy to, co się wydarzyło,
zaczęło, no to gdzieś tam się zaczyna zajawiać twoja potrzeba i to jest też ciekawe, że w tamtym wymiarze bardzo wiele jest, mam wrażenie, wysiłków wkładane w to, żeby decyzja o tym, czym chcesz się zająć kolejny raz, żeby była absolutnie twoja. To jest, mam wrażenie, że aż śmiesznawe. To może kiedyś opowiem jakieś historie na ten temat, ale to było takie poruszające. Tym bardziej, że wielu widzi tutaj jednak ingerencję jakiejś osoby trzeciej, która jednak zmusza nas do tego, żeby to życie właśnie takie było, jakie jest. I przez to też bardzo często powstaje baza malkontentów, którzy ciągle narzekają, że to nie jest tak, jak powinno być, bo nie mają między innymi na przykład tych podstaw takich dobytowania na wyższym poziomie, na przykład, nie wiem, klasy społecznej, czy tam posiadania większych i nie wiem, szerszych dóbr materialnych, prawda, że to w zasadzie to jest też ludzkie przekonanie, prawda, bo wielu łączy szczęście właśnie z posiadaniem, a to nie do końca zawsze tak musi być, prawda? No dokładnie, więc jakby... Właśnie, to może tak zamykając już ten temat właśnie, który tak wykracza poza jakby tą fizyczną rzeczywistość i zahacza o o te szerokie spektrum, które tam odkrywamy, z którym się łączymy, to może tak na koniec jak gdyby tego wątku, nie naszej jeszcze rozmowy, czym jest dla Ciebie Ziemia? Ziemia jest cudowną infrastrukturą do rozwoju świadomości na w bardzo wąskim zakresie rozwoju, gdzie cierpienie, dualizm i gniew i różnego rodzaju procesy rozwojowe się w jakiś sposób inicjują właśnie bardziej w tej mieszance, w tym takim tyglu emocjonalnym niż w jakimś bardziej uniesionej inteligencji, inteligentnym czy pełnym miłości tworom. Więc zmierzam do tego, że dla mnie Ziemia jest po prostu cudowną infrastrukturą, zresztą jak cały świat materialny, ja to nazywam symulacja, ponieważ jest no właśnie symulacyjny. To znaczy długo by tutaj opowiadać, bo jak już wspomniałem wcześniej, bardzo się interesuję fizyką, matematyką od wielu lat i powiedzenie, że coś dzisiaj jest materialne, no już wymaga pewnej odwagi po stronie już takiej zaawansowanej fizyki, tak? Gdzie już pomijam kwestię kwantowości, gdzie mówimy o jakichś gęstościach prawdopodobieństwa, pewnym potencjale pojawienia się jakichś efektów. Potrafimy opisać, co materia robi, ale nikt nie potrafi opisać, czym jest. Tak? No do dzisiaj jeszcze na razie nikt nie jest w stanie opisać, czym jest, podobnie jak grawitacja. Cudownie radzimy sobie z zapisywaniem miliona różnych zjawisk, gdzie grawitacja bardzo silnie je albo generuje, albo na nie wpływa, ale nie ma wzoru na grawitację. Nikt nie odkrył, z czego pochodzi grawitacja, więc świat fizyki otacza nas takim, można powiedzieć, taką delikatną ułudą, gdzie nam się wydaje, że jak już ktoś pracuje na uniwersytecie, ma profesora i zajmuje się czymś tam, prawda, to jest takie bliskie prawdy obiektywnej. Ja to obserwuję ponad 30 lat. Praktycznie nie ma nagrody Nobla z fizyki, którą bym nie przestudiował. I dla mnie coraz bardziej ewidentne jest, że paradoksalnie im bliżej nam się wydaje, że jesteśmy tego cudzysłowiowego bozonu Higgsa, prawda, który za chwilkę już zostanie znowuż podzielony na różne inne rzeczy, tym znowuż ta nieskończoność tego, co jest poza tym, albo głębiej jeszcze bardziej subatomowo wchodząc w to wszystko, że tam ta prawda się jakby oddala. Im bliżej jesteśmy, nam się wydaje, że jesteśmy, tym się okazuje, że jeszcze odkrywamy właśnie, uchylamy drzwi za ten bozon Higgsa, a tam jeszcze i ja pierdzielę taki wszechświat w ogóle tych wszystkich innych w ogóle detali, które to wszystko budują. I tak zmierzam do tego, że odpowiadając na Twoje pytanie, to mogę powtórzyć. Tak, to jest cudowna infrastruktura, która jest absolutnie warta ochrony. Jest cudownym, w mojej ocenie, efektem ewolucji. Znaczy po tym, jak jakiś inicjator, jakaś inteligencja, czy architekt zapodał pewien wstępny zestaw parametrów, czy zestawu początkowego, prawda, na bazie którego powstaje jakiś rodzaj rzeczywistości właśnie symulacyjnej,
Bo to też jest ciekawe, że na którymś etapie, gdzieś tam w tamtych wymiarach, z których pochodzimy, przestajemy inkarnować. Jakby poziom jakości naszego rozwoju już nie jest mierzony czy uzyskiwany naszymi własnymi doświadczeniami, inkarnując w różnego rodzaju organizmy, bardziej lub mniej, można powiedzieć, człowiekokształtne, czy jakiekolwiek, bo takich miejsc we wszechświecie jak Ziemia jest niezliczona ilość, więc jakby uzurpowanie sobie prawa do twierdzenia, że jest ta Ziemia czymś wyjątkowym albo czymś takim ponadstandardowym. Wiem, że to jest cudownie romantyczne i wszyscy chcemy się czuć patriotami, czy jakiegoś klubu, państwa, czy planety, wszystko jedno. Natomiast z tamtego poziomu widzisz, że tutaj nie ma nic jakiegoś super wyjątkowego. Więc natomiast jest pewien jakby łatwo dostępny zakres no właśnie tego kontekstu, pewnej scenerii do rozwoju. Tak? Jeżeli tutaj przychodzisz, to wiadomo, że najprawdopodobniej będziesz musiał się zetknąć z kłamstwem, z jakiegoś rodzaju trudnymi sytuacjami, takimi emocjonalnymi, prawda, fizycznymi, z jakimiś kwestiami wojny, teorii spiskowych, masą wszelkiego rodzaju strumieni danych, które będziesz jakby zobowiązany, będąc tutaj, korzystając z tej infrastruktury, w odpowiedni sposób przerobić, przyjąć i tutaj bardzo fajnie pokazuje, wtedy widać w tej infrastrukturze, jak sobie radzisz z tymi strumieniami danych, które przychodzą, filtrujesz i odsyłasz. I to jest, myślę, że to jest w pewnym sensie kwintesencja tego, jakby jakości sensu tego wszystkiego, po co tutaj schodzimy, bo ten inicjator, już mówiąc brutalnie szczerze, on tutaj nie jest taki totalnie altruistyczny, jak nam się wydaje, prawda, że tak nas stworzył i sobie tutaj klepie po plecach, że jest tak fajnie, tylko po prostu w jakiś tam sposób aktualizujemy jego twór, jego dzieło, jego kreację naszymi wyborami, właśnie najpierw intencją, potem jakimś wyborem, potem działaniem. Tak naprawdę w tej trójcy mieści się prawie wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić w życiu, prawda? Mamy jakąś intencję, jeżeli ona jest prawdziwa i na podstawie, dokonujemy wyboru na podstawie tej intencji, która jest prawdziwa, czyli pochodzi z sedna tożsamości naszej świadomości, to wtedy nasze działanie jakby ma trochę inny wymiar, następuje fajna synchroniczność. To jest pewna magia, którą ja mogę potwierdzić, że w swoim życiu uchwyciłem. Jeżeli tutaj jest to spójne, ta intencja z wyborem i z działaniem, to gdzieś ta grawitacja ciężkości tej trójcy fajnie w końcu działa na naszą korzyść. To jakoś... Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że to jest takie wartościowanie tych danych, które mamy tutaj do zebrania, czyli są takie, które są bardziej, że tak powiem, chłonne przez tą świadomość, bardziej dla niej istotne i takie, które, że tak powiem, są mniej istotne. Czy można tutaj to wszystko wartościować? To może ja podam przykład, który lubię podawać czasami. Wyobraźmy sobie, że idziesz w jakimś kurorcie turystycznym w grupie znajomych, naszej nawet trójki, prawda? Sobie tu idziemy i przed nami idzie grupa obcokrajowców, z których jednemu wypada taki gruby portfel, pełen euro, prawda? A jest pełno ludzi, full, prawda? I są jakieś kamery tam, wiadomo, idziemy po jakimś deptaku. I masz taką chwilę, jest ułamek sekundy, podnosisz ten portfel. I co można z takim portfelem zrobić? Już żeby skrócić, prawda, bo nie mamy za dużo czasu, ale można go po prostu zachować sobie, to jest hardkorowe, prawda? Można go oddać na zasadzie takiej, że kurde, pewnie widzieli, ten widział, ten nagrałem, halo, proszę, to jest twój portfel, panie obcokrajowcu, prawda? Albo po prostu podnosisz ten portfel i dla ciebie jest tak oczywiste, żeby go po prostu oddać, że w ogóle się sekundy na tym nie zastanawiasz, że to wychodzi z rdzenia twojej tożsamości. Może to śmieszny przykład, ale on fajnie obrazuje to, że możesz 10 inkarnacji podnosić portfel i oddawać, jeżeli za tym nie będzie stała ta prawdziwa, czysta intencja, to nie istnieje w twojej bibliotece rozwojowej. To znaczy, to nie zaktualizowało cię to jeszcze, tak? Cały czas robisz, jakby odgrywasz pewien rodzaj aktu, jakiejś roli, tak? Po to, żeby świat zewnętrzny cię ocenił jako ktoś bardziej przez ciebie pożądany, tak? Czyli, krótko mówiąc, nie jesteś sobą, tylko odgrywasz pewną rolę, bo nauczyłeś się, że takie, a nie inne okoliczności, kiedy je zbudujesz, to też nie jest ta najwłaściwsza forma jakby zdobywania danych, prawda?
tą najwłaściwszą, czyli jak gdyby to zupełnie inaczej ubrać w słowa, jest ta, kiedy robimy coś sami z siebie, bez jakichkolwiek poglądów na temat tego, co myślą o nas inni na przykład. Tak, prawda? i bez intelektualizowania, tak. To Aha, po prostu i wtedy na przykład, o dobrze, lekcja zaliczona. tak jest. No, Rozumiem. Świetnie. Tak, to jest, tam widać to ewidentnie, bardzo czarno na białym. I ta infrastruktura, właśnie Ziemia, będąc tą infrastrukturą, cudownie, to jest bardzo szybki feedback. Informację zwrotną tutaj dostajemy w tej symulacji. Nieprawdopodobnie szybko. Coś komuś zrobisz w takim normalnym trybie, praktycznie bardzo szybko dostajesz informację zwrotną, jaką to miało wartość. Negatywną, pozytywną i ciężkość taka emocjonalna jest, no ja powiem coś bardzo mało teraz najprawdopodobniej miłego dla większości, ale kurczę, to jest tak piękne, tak cudownie cenne, że możemy tu zejść właśnie dokładnie po ten fragment lekcji, gdzie wiemy, że to boli, nasz umysł czasami cierpi, ale no naprawdę w innych miejscach być może trudniej by nam się było przedostać rozwojowo tak szybko i tak skutecznie przez pewne lekcje. Właśnie i wtedy, kiedy już to mamy ze sobą i to już tą infrastrukturę pod hasłem Ziemia już mamy ze sobą, to pewnie gdzieś tam będziemy dalej penetrować różne inne infrastruktury, prawda, żeby uzyskiwać innego rodzaju doświadczenia. No, czysto wyobrażeniowo. Wyobraźmy sobie, że na przykład grawitacja jutro jest 2 razy mniejsza na Ziemi. Albo inaczej, bo to by było już hardkorowe do wyobrażenia, ale gdyby ludzkość się rozwinęła w grawitacji, która jest o 2 razy mniejsza niż teraz, prawda? Jak inaczej wyglądało by nasze życie? Nie wiem, czy byśmy mieli skrzydła, jakbyśmy się poruszali, nasze ciało ważyłyby 2 razy mniej, prawda? No to może dla niefizyków niewiele znaczy, kochani, ale to ma bardzo duże istotne znaczenie, czyli taki umiejętny dobór tych parametrów wstępnych, które inicjator jakby zakłada do stworzenia kolejnej symulacji, jest mega sztuką i to dokładnie to wszystko, co robimy przez te tysiące czy setki tysięcy inkarnacji, to po prostu nas przygotowują właśnie do tego momentu, do tej chwili, do tej roli, gdzie już sami będziemy mogli próbować coś kreować. I wtedy nasz rozwój będzie pochodną nie tego, co sami doświadczamy, bo jestem tutaj teraz z Rafałem, z Bartoszem, tylko będzie polegał na tym, jak stabilna i jak rozwojowa będzie ta infrastruktura, którą wyprodukujemy dla innych. Tak, które się będą, żeby przerabiały te strumienie danych, do nas wysyłały, no wtedy będziemy agregować te strumienie danych. To jest jakby inna bajka z punktu widzenia fizyki. Natomiast spojrzenie na to jest o tyle fajne, bo jest dość czytelne z mojego punktu widzenia, natomiast jest strasznie upierdliwe, bo nakładając na to tą cykliczność i fraktalność, okazuje się, że to jest prawie nieskończone. To znaczy, mówiąc wprost, na zakończenie, gdyby ktoś mnie spytał, gdzie jest ten jedyny inicjator, ten pierwszy, który to... Absolutnie nie mam pojęcia i nie odważyłbym się w ogóle spekulować, tak? To jest po prostu... Tak jak powiedziałem, to nie wiem, kiedyś muszę znaleźć jakiś rodzaj grafiki, żeby pokazać, jak ta rzeczywistość tam się pięknie wyłania ze wszystkiego, nagle wszystko. Ja to tak rękami robię, ale to naprawdę jest super zabawa. Niesamowite. Ja naprawdę widzę wiele tutaj wspólnego i spójnego właśnie z tym wszystkim, co tam też przewija się przez moje jakby doświadczenia. Fajnie jest zobaczyć właśnie z punktu widzenia, z innej perspektywy dokładnie te same jak gdyby aspekty tego istnienia, bo to też jak gdyby urozmaica i też powoduje, że czujemy się też z jednej strony tak jak gdyby mocniejsi, silniejsi w tym zaufaniu odnośnie tego własnego doświadczenia, że jednak, kurczę, inni podobnie doświadczyli, mają podobne doświadczenia, widzą to w bardzo podobny sposób, ale ubrany w ich formę jak gdyby, bo ty jako właśnie matematyk, ścisłowiec, fizyk, no jednak chcesz to ubrać właśnie w ten sposób taki bardziej naukowy, co jest, wydaje mi się, mega trudne. A może właśnie też, chociaż nie, już nie będę zadawał tego pytania, bo myślę, że rozwinęlibyśmy się na kolejną godzinę rozmowy. To może tylko tak na bazie jakby takiego podsumowania tej naszej rozmowy powiedz tylko, ponieważ widziałem, że na waszej stronie internetowej pojawiają się czasami wydarzenia związane z wami, Jolą i tobą, Darku, warsztaty. Jola?
to warsztaty bardziej tutaj yoga, tak? Tak, no u nas to też ewoluuje, bym tak to nazwał. Jola cudownie prowadzi warsztaty dla kobiet. Ma taki kluczowy, który nazwaliśmy Baby i Szeptuchy. Trochę z przymrużeniem oka, ale ponieważ jesteśmy w otoczeniu Góry Ślęży, która jest świętą górą dla Słowian, dla starowierców, to też jakby tutaj fajnie dla kobiet robi te warsztaty. No, ale ewoluuje to w tym kierunku, że bardzo lubimy i wielką radość nam sprawia te warsztaty takie, które oscylują wokół właśnie filozofii jogi. Ja nie twierdzę, uwaga, żeby zróżnicować, nie mówię o jodze w sensie asan, pozycji ciała i takiej jodze. Oczywiście to też jest w ramach tych warsztatów, natomiast my się głównie koncentrujemy na filozofii jogi, która ma blisko, no powiedzmy 3-4 tysiące lat, od kiedy Wedy zaczęły być pisane, więc naprawdę to jest cudowna, starożytna filozofia, której ta część fizyczna, ta nazwijmy to związana z pozycjami ciała, to jest tylko jakiś ułamek, tak? I my jakby staramy się to troszeczkę odkodować, żeby też podzielić się tym, jak to no, Hindusi czy jogini w Indiach postrzegają, tak? Więc jakby to takie warsztaty dla nas są istotne. Z kolei jeżeli chodzi o kwestie medytacyjne, no to też ja dużo medytuję. Dotykamy twoich warsztatów, prawda? Tak. No, chociaż wspólnie z Jolą prowadzimy tą tak zwaną medytację od podstaw, natomiast tutaj znowuż bardzo nam zależy, czy mnie zależy, żeby istoty, które tutaj się u nas pojawią, najczęściej w ogóle nie miały praktyki żadnej z medytacją albo w bardzo ograniczonym zakresie, żeby poczuły, jakie są w ogóle sposoby, możliwości i formy, czy ceremonie medytowania w różnych miejscach na Ziemi. My pokazujemy akurat 7 z nich tutaj w trakcie 3 dni. Bo też wierzymy, i ja dostrzegłem to przez te 30 lat, że polubić medytowanie nie jest łatwo, ale dużo łatwiej nam się polubi je wtedy, kiedy odnajdziemy taką formę tego zatrzymania umysłu, takiego prawdziwego, namacalnego zatrzymania umysłu, która odpowiada naszemu charakterowi, usposobieniu i tak dalej. To są, niektórzy lubią w ruchu, niektórzy, prawda, zabierają ich koraliki, a niektórzy jak coś liczą, niektórzy jak są w totalnym mindfulness, prawda, czyli w wyciszeniu, nie wiem, na oddechu się koncentrują. Każdy umysł, każdy człowiek ma jakiś rodzaj preferowanej formuły medytacji, którą łatwiej mu polubić, ja bym tak to nazwał. No i my pokazujemy te, żeby je dotknąć, żeby pokazać i to bardzo fajnie działa, no i teraz ostatnio kolejnym warsztatem, który przygotowaliśmy, to my to nazywamy Samadhi Retreat, czyli retreat po angielsku, taki rodzaj miejsca do wycofania swoich zmysłów. No tutaj będziemy już właśnie mówić o tych moich doświadczeniach regresyjnych, o tej całej jednolitej teorii stworzenia, o tym, jak materia współpracuje ze świadomością, jak świadomość wpływa na materię i jak jest tworzona ta symulacja, więc tutaj mam od 20 paru lat to, nazwijmy to, na tyle przemyślane, aczkolwiek wiem, że dalekie jeszcze od potwierdzenia przez fizykę, ale myślę, że dość spójne, więc nawet na następną możemy obiecać słuchaczom, że na następnym spotkaniu mogę się podzielić na temat bardzo prawdopodobnej formuły, powiedzmy, związanej z określeniem stałej jako prędkości światła. Ale to już jest jakby inna bajka. Skupić, żeby sobie co teraz bo biorąc pod uwagę właśnie teorię symulacji, w tym takim oceanie pikseli, w jakich funkcjonujemy, to biorąc pod uwagę stałe Plancka, można bardzo fajnie to pokazać, więc dlatego się uśmiecham i chętnie się tym dzielę, bo być może za 100 lat to będzie standardowa już jakby formuła rozumienia konstrukcji tej symulacji. Ale bardzo fajnie z niej naprawdę paradoksalnie wynika, dlaczego prędkość światła jest nieprzekraczalna. Więc naprawdę zostawmy to na kolejną. Okej, dobra, w porządku. Kiedy twoje warsztaty? Kiedy warsztaty Joli? Wiesz co, na razie mamy we wrześniu Samadhi Retreat od 8 września, a medytację od podstaw chyba od 22 września. No, my tak na spokojnie to płynie. Rozumiem. Jak będzie wena i dobra data, to pewnie będą kolejne warsztaty. Poza tym też mamy
wiele warsztatów, które tak jak z tobą, prawda? Więc, dzieją się jak gdyby tak, z waszej inicjatywy my po wtedy prostu tego nie zgłaszają ogłaszamy, się. bo jakby udzielamy tylko naszej przestrzeni, więc no ale też przy okazji, kochani, no chciałem też Rafałowi bardzo podziękować, bo odbyły się druga sesja. Dla nas to jest wielka radość i no naprawdę bardzo fajnie się to jakby wpisuje to, co robi Rafał w swoich warsztatach w formułę funkcjonowania Samadhi, więc mam nadzieję, że to będzie taka fajna, długa współpraca, więc ja trzymam Też się kciuki. z tego cieszę, bo naprawdę miejsce jest bardzo sprzyjające do wszelkiego rodzaju doświadczeń rozwojowych po prostu. Tak bym to ujął. Już nie mówiąc, że nie fizycznych, podróżowania poza ciałem. Tak, to też oczywiście tutaj ma miejsce. Niesamowita energia. Więcej nie będę mówił. Zapraszam. Linki do warsztatów, do strony internetowej Darka i Oli znajdziecie tutaj w opisie filmu. Piszcie w komentarzach, czy podobała wam się rozmowa z Darkiem, czy to, co mówi Darek, jest bliskie temu, co sami myślicie, co sami czujecie, który wątek ewentualnie chcielibyście rozwinąć w kolejnej rozmowie, jeżeli oczywiście Darek będzie chętny i będzie no, taka ogólna możliwość nagrania takiej rozmowy już myślę, że na łączach internetowych. Śmiało, komentarze oczywiście będziemy czytać i no, posiłkować się nimi właśnie w kolejnej naszej rozmowie. Dziękuję Ci, Darku. Dziękuję wam, kochani. Wszystkiego dobrego, Rafał. Dzięki wielkie. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Cześć. Cześć.